FNAF World sam w sobie to dobra gra. Grało się fajnie, zostały dobre wspomnienia, gra była ciekawa, ale mimo wszystko miała swoje problemy, było o tym głośno wiele razy. Krótko po premierze pojawiły się sugestie na naprawy gry, Dołko zebrał je, żeby wysłać Scottowi, ale wiele z tego nie wynikło. Dużo z tych sugestii było według mnie nietrafionych, niszczących styl gry, ale jest jedna poważna rzecz, której Scott nie naprawił nigdy. Nie dodał nigdzie Ice Cave Team. Wymieniłbym takie 3 popularne problemy, które sam chciałbym, żeby zostały rozwiązane. Największy to optymalizacja. Scott wcisnął wszystko na jedną warstwę, żeby ładowało się powoli, ale rzadko. Ale to nie przeszło, bo częste walki dawały nam wysyp długich ekranów ładowania. Korzystanie z każdego menu było niewygodne. Nie wyszło zupełnie. Drugi problem to to, że są silne i słabe postacie. Nie zagrasz swoimi ulubionymi postaciami, bo są słabe. To nie jest tak, że są różne, silne strategie. Mamy zalecane zestawy silnych postaci i tyle. Mało w tym zabawy. Trzeci punkt to po prostu pusty świat. Każdy boss to zwykła przeszkoda, każdy animatronik to tylko znajdźka, żadnych interakcji, jest zupełnie pusto. Fani chcieli więcej RPG, więcej dialogów, charakterów. Update drugi częściowo rozwiązał ten problem, ale wciąż mało. Dlatego pora przejrzeć, jak fani poradzili sobie z tymi problemami. Co chcieli zmienić, co chcieli rozwinąć w projekcie Scotta. Spojrzymy sobie na 4 fangamy. Nic nowego, bo show na FNAF Worlda minął, a każda z tych gier ma parę lat. Mowa tutaj o FNAF World Redacted, Battlegrounds, Simulator, a potem Adventure. Zobaczymy, co te gry mają nowego do zaoferowania i jak sobie radzą w porównaniu do oryginału. Redacted to remake FNAF Worlda autorstwa GB Aury. Poprawia główną grę, więc mamy coś bardzo podobnego i wszystko korzysta nawet z tych samych zapisów co oryginał, co jest trochę zabawne. Gra uważa się za kontynuację mobilnej wersji gry. Fredbear jest świadomy istnienia bazowej gry, potem mobilnej, potem Redacted. Ale jego nowe dialogi niezbyt mi się podobają, są zbyt samoświadome, słabe w tym, co próbują robić, zupełnie bez pomysłu. Inni też mają długie, nieciekawe i puste dialogi. To jest coś, żeby było, te dialogi są tylko po to, żeby odhaczyć problem, nie żeby coś fajnego wprowadzić. Optymalizacja w tej grze jest dobrze ogarnięta, ekrany ładowania są w miarę krótkie, ładnie to wygląda. Gra rezygnuje z losowych walk, mamy w rogu guzik, którym po prostu walczymy i jest to naprawdę dobry pomysł. Albo walczysz, albo zwiedzasz, co ci się podoba. Nowe postacie pojawiają się gdzieś na mapie od czasu do czasu, można ich pokonać albo zwerbować za faskoiny, wtedy do nas dołączą. Oczywiście losowe walki wciąż są w odwróconym świecie, inaczej nie miałby sensu, byłby za prosty. Podoba mi się, że świat jest większy, bardziej rozbudowany. Po raz pierwszy widzimy to w jaskiniach, ale nie do końca podoba mi się to, że gra wydaje się być za prosta. Nie zauważyłem guzika od walk, nie walczyłem w ogóle, a i tak pokonywałem bossów bez problemu. Przydałby się tutaj jakiś rebalans, choć nie przeszkadza to za bardzo w zabawie z tą grą. Redacted jest pełne dobrych chęci, ale trochę słabo stworzone, są duże błędy. Warstwy są w złej kolejności w glitchach i wygląda to bardzo sztucznie, sztywno. Efekty powinny być wyżej niż postać. W pewnym momencie w ogóle waliło mnie z glitcha do odwróconego świata, co nie miało sensu. Zniechęciło mnie w ogóle do gry. Zgliczowany świat posiada też stary błąd z FNAF Worlda. Przeładowanie mapy pozwala łapać skrzynki i wchodzić w przejście. Robiłem cały odcinek na ten temat dawno temu. Powiedziałbym też, proszę nie przesadzajcie z tekstami na ekranach ładowania. Powinno być ich mało, pojawiają się na krótką chwilę. Rozumiem, że autorzy chcieli stworzyć tutaj coś własnego, ale wciąż za dużo tego było. Gra ma swój własny update 3 i on według mnie zupełnie nie wyszedł. Miejsce jest puste, boss jest okropnie nudny, Krupelgeist jest połączony z rdzeniem gry i pokonanie go zniszczy cały FNAF World. Jego dialog jest nieprzyjemnie samoświadomy. Walka nie ma nic ciekawego do pokazania, długo się typa bije, nawet sam nie zadaje sensownych obrażeń. Wszystko jest na siłę, bez sensu strasznie. Lokacja powstała wyraźnie tylko po to, żeby dodać Ice Cave Team do gry. I to im się udało, ale tylko to. Widać tutaj dużo starań, gra robi swoje dobre rzeczy, optymalizacja, walki na życzenie, rozbudowany świat, ale ma też poważne problemy według mnie. Wszystkie dialogi przydałoby się napisać od nowa, także optymalizację możemy odhaczyć. Ulubione postacie? No niby tak, ale to wina słabego balansu, nic w tym kierunku nie zostało zrobionego. Pusty świat też jest trochę zapełniony, ale nie podoba mi się w jaki sposób, nie działa to za dobrze według mnie. I odjąłbym też naprawdę masę punktów za to, że ktoś tutaj zablokował Alt F4. Dlaczego? Proszę tego nie robić, naprawdę. Battlegrounds. Ta gra to już dla mnie lekka nostalgia. Pamiętam jak wyszła, chciałem ją sobie odświeżyć. Battlegrounds ma naprawdę świetny pomysł, to po prostu multiplayer FNAF World. Będziecie po mapce ze znajomymi, możecie pogadać na czacie, możecie walczyć z przeciwnikami, chyba możecie też walczyć między sobą, ale totalnie nie pamiętam jak to tutaj działało. Na mapce widzimy sporo NPC-ów, niektórzy z nich sprzedają upgrade armoru. Można je kupować w nieskończoność, zawsze pojawi się kolejny nowy.
Problem polega na tym, że nie ma tutaj żadnego konkretnego celu, żadnej zabawy. Powiedziałbym, że to fajna baza pod grę, ale tylko baza i dużo jej brakuje. Do czegoś to grindowanie powinno zmierzać. Na ten moment mamy tylko bardzo częste i niezbalansowane walki. Naprawdę, doszedłem do wniosku, że jedyną strategią jest czekanie na cupcake'i i na fourth wall. Czwarta ściana dosłownie jest autokillem. Raz trafiłem na Fredbeara z 3000 HP i zbiłem mu połowę nawet. Gra ma ciekawy potencjał, ale widać, że jest to ledwo rozpoczęty projekt i niestety martwy od lat. Autor pracował nad sequelem Battleverse, a losa nie było od nim słuchać w 2018 roku, raczej się nie doczekamy. Gra jest fajna, żeby sobie przejrzeć, jeżeli ze znajomych chcecie sobie pogrindować bez celu i śmiało. Simulator to kontynuacja FNAF Worlda z ciekawym twistem. Po pokonaniu Animdude'a, Freddy przyjął kontrolę nad światem i chce go zmieniać według uznania. Chce pozbyć się każdego, kto mu przeszkadza, staje się złoczyńcą. Teraz musimy stworzyć team z wrogów i bossów FNAF Worlda i pokonać Freddy'ego. Zabawny koncept. W grze jest dużo fabuły, dialogów i to bardzo dobrze napisane rzeczy. Postacie mają osobowość, cel. Wszyscy boją się Freddy'ego, ale spotkanie z nami zmienia ich nastawienie, daje im nadzieję. Czasem trzeba walczyć, a czasem ktoś po prostu dołączy do zespołu. Każde spotkanie jest bardzo kreatywne, a niektórzy przychodzą z kolegami i spełniają to swoje zadanie perfekcyjnie. Każdy ma swoją motywację, więc czasem ci, którzy powinni być po stronie Freddy'ego, są po naszej stronie. Fredbear jest po naszej. Shadow Freddy ma jakieś powody, żeby być po naszej. Bibi jest po niczyjej tak naprawdę. Fajnie rozbudowane. Świat jest zbudowany od zera, choć według mnie jest trochę za duży, jak na częstotliwość walk. Znudzisz się, zanim go porządnie zwiedzisz. Gdyby walki były rzadsze, albo my bylibyśmy szybci, byłoby lepiej. Na szczęście są chipy na oba te problemy. Drugim problemem, powiedziałbym, są walki, w sensie masa ataków jest bezużyteczna. Escape Key i Unscrew działają w ten sposób, że mają szansę na zadanie większych obrażeń. Ale te obrażenia są minimalnie większe, a masz dużą szansę na spudłowanie, nie opłaca się tego używać. Threadless 2 czy Fourth Wall 2, które z idei powinny być bardzo zaawansowanymi atakami, nie wydaje mi się bić więcej niż Barża. Najbardziej podstawowy atak, balans jest tutaj strasznie dziwny. Do naszego teamu możemy dodać bossów z silniejszym atakiem, którzy wymieniają się z głównym teamem, gdy jest na to pora. Zabawnie, dziwnie trochę wygląda, ale działa. Bossowie mają więcej ataków, tymczasem niektóre zwykłe postacie mają po 4 ataki. Gra jest pełna strasznie kreatywnych mechanik, każda lokacja ma coś nowego, widać, że ktoś włożył w to bardzo duże zaangażowanie. Na niektóre mechaniki mógłbym narzekać, że są za trudne, ale nie przeszkadza mi to za bardzo, jest to ładnie rozbudowane. Są też miejsca naprawdę wydurniania się, jak Ping Guy, który teleportuje się po różnych FNAF-owych minigrach i wyciąga z nich ugryzionego dzieciaka. Piękne, naprawdę. Jest masa szalonych rzeczy, do których nie doszedłem osobiście, ale widziałem na gameplayach. Naprawdę warto zagrać w tą gierkę. Optymalizacja jest spoko, powiedziałbym, że idzie to lepiej niż w bazowym FNAF Worldzie. Postacie, żywy świat, jak najbardziej. Rozsadzili tą kategorię całkowicie. Granie swoimi ulubionymi postaciami? No tak, choć wymaga to dużej ilości pracy i masy fast-coinów. Można zmienić i ulepszać skille postaci. Ten dziwny balans, o którym mówiłem, też właściwie pomaga w tej sytuacji łatwiej skupić się na graniu postaciami, którymi chcemy. Mimo wszystko to jest z łatwością jeden z najlepszych fangame'ów, jakie kiedykolwiek widziałem. To jest dobra robota zrobiona. Adventure, jak sama nazwa wskazuje, to bardzo przygodówka. Niestety wyciszam grę, bo wyczułam tutaj dużo copyrightowanej muzyki, dużo z Sonika co najmniej. Ta gra ma mało RPG, a więcej po prostu chodzenia z fabułą. Walki pojawiają się od czasu do czasu, bossowie pojawiają się, ale poziom trudności jest w miarę niski i mniej więcej o to chodzi. Raz spotkałem sekretnego bossa i to była moja jedyna wymagająca walka. Fangame na pewno może pochwalić się nowymi modelami, gangiem Fantime'ów. Jedyny z omawianych fangame'ów, który tyle zrobił. Inni głównie robili proste edity, rekolory, pixelarty. Oczywiście to nie jest wymóg, ale bardzo silna strona tej gry. Adventure wciąż używa masy gotowców z FNAF Worlda, czasem też z innych FNAF. Wszystko jest bardzo proste, liniowe, nie zbieramy postaci, zawsze gramy jednym i tym samym teamem. Nie ma w tym nic złego, choć sprawia to, że każda walka jest mniej więcej taka sama. Ale jednak zrobili co mogli i nawet podobają mi się walki tutaj. Są ataki, które działają tylko na bossów i na generałów, czyli silniejszego przeciwnika stojącego na tyłach. Są ataki, które uderzają w konkretne miejsce, więc nie będą trafiać niektórych przeciwników. Ale jednak niektóre są mało pożyteczne, zwłaszcza u Baby i Phantom Foxiego. Ataki na pojedynczą postać powinny być więcej niż ataki grupowe. A właśnie ta dwójka, Baby i Phantom Foxy, mają silne ataki grupowe. Nie ma powodu, żeby kiedykolwiek użyć coś innego niż Pizza Wheel w przypadku Baby. Ale cała reszta to dobrze przemyślane ataki, jest prawie perfekcyjnie. Po czasie walki robią się jednak trochę nudne i nie rozwijają się. Fabuła ogólnie wydaje się spoko i idziemy z nią szybko, pół godziny na 6 światów. To jest też to, co mówiłem na temat symulatora. Tutaj mapa jest duża, ale można ją na spokojnie zwiedzać, bo postać porusza się szybko. Walki zdarzają się rzadko i bardzo łatwo od nich uciec. Za to na pewno plus. Muszę jednak powiedzieć, że gra porusza naprawdę niepotrzebnie ciężkie tematy. Brawlboy prowadzi niewolnictwo i wszystkie Fantime'y są z tym związani. Uciekli od niego jakiś czas temu. Phantom Fox jest jeszcze dzieciakiem i dowiadujemy się, że ciężko to na wszystkich wpłynęło. Gra ma niedokończony sequel, który dosłownie zaczyna się od jakiejś wojny.
Nie wiem o sequelu wiele, bo mnie zniechęcił zdecydowanie za długą pierwszą walką w ogóle. Adventure to naprawdę przyjemna gierka, ale skończyłem z Brawlboyem i miałem już drugi wątek zacząć, ale gra nie puści mnie dalej. Kiedy do świata 7 to dostaję jumpscare i tyle. Nie wiem jak to obejść, gameplay na necie czegoś tego nie miały. Z optymalizacją mógłbym trochę ponarzekać. Wydaje mi się, że trochę powoli wszystko się ładuje, ale nie przeszkadza to aż tak, bo walki są rzadko. Nie jest źle. Balans mechaniki jest ogarnięty w miarę dobry sposób, choć mogłoby być trochę lepiej. Dalsza gra nie wprowadza nic ciekawego. Każdy następny przeciwnik to kopia poprzedniego. Simulator znacznie bardziej mi się podobało, ale jest jednak parę rzeczy, które Adventure robi lepiej. Każdy ma swoje własne plusy. Także optymalizację bym nie zaliczył. Życie się tutaj poprawiło, choć byłoby lepiej, gdyby tematy nie były takie ciężkie. A granie ulubionymi postaciami akurat nie dotyczy, bo to gra działa trochę inaczej. Gra wyszła ogólnie dobrze, tylko zablokowała mnie w którymś momencie. I tak omówiliśmy sobie 4 fangame. Każdy wprowadził coś fajnego, walki na życzenie, trochę życia do gry, ciekawy balans, multiplayer nawet. Żadna gra nie jest perfekcyjna, ale to nie ma znaczenia. FNAF 4 też nie był. Jeśli szukacie nostalgii, to są dobre gry do przejrzenia. Zwłaszcza simulator według mnie, ale grajcie raczej na normalu niż na hardzie. Hard nie dodaje tutaj nic, po prostu gra się wolniej. Mam tylko nadzieję, że nie kryje ze sobą innego zakończenia. Gdybym miał coś zmieniać, dodać od siebie, po pierwsze na pewno wymieszałbym najlepsze elementy każdej z tych gier. Simulator z guzikiem do walki, z lepszym balansem, wziąłbym te okienka dialogowe z Adventure, takie z Overworlda, tak jak miał Update 2 FNAF Worlda. Żadna z tych gier nie dała nam jakiejś dobrze możliwości grania kim ci się podoba. Chciałbym za niską cenę wymienić ataki między postaciami. To tak jakbyście grali najsilniejszą postacią, ale używali skina Freddy'ego, nie powinno być z czymś takim problemu. Tyle z takiego omówienia fangame'ów. Bardzo się namęczyłem nad tym filmikiem, znaleźć fangame'y, ograć, ocenić. Dużo informacji do zebrania musiałem jeszcze to prostymi słowami streścić. Dlatego mam nadzieję, że było warto, że film wam się podobał. Powiedzcie, co dla was wydaje się najważniejsze w tego typu grach, czego byście oczekiwali od następnego FNAF Worlda. Póki co dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w komentarzach i w następnych odcinkach.